Spójrzcie tylko na to. Gadasz psem znowu? Tutaj na ścianie chyba była jakaś scena z horroru. Oczywiście to jest to, o czym myślimy. Tbilisi, moi drodzy. Tbilisi. Pozostańcie z nami w tym momencie, ponieważ pokażę wam coś bardzo, bardzo ciekawego. W Rustawi, pośród wszystkich tych starych sowieckich budowli, natknęliśmy się na niewielki kościół, znajdujący się w samym sercu tego miasta. Gruzja jest jednym z pierwszych krajów, gdzie pojawiło się chrześcijaństwo, bo już zawitało tam w IV wieku, z tego względu, że ten kraj jest bardzo wierzący i bardzo często można napotkać tam takie kościoły właśnie jak ten. Wchodząc do takiego miejsca powinno się mieć zakryte kolana, a kobiety również powinny mieć nakrycia głowy. Kościoły prawosławne w Gruzji zostały zbudowane w jednym stylu, więc bardzo łatwo je rozpoznać. Charakterystyczną cechą dla tych budowli jest to, że zazwyczaj są bardzo zdobione wewnątrz, co sprawia, że są nie tylko miejscem kultu, ale także bardzo ważnym elementem dziedzictwa kultowego. Очень красивый. Откуда вы? Мы с Польши. Proszę. С Польши. Польши. Полишь? Полишмен. Ну да. Stary? Mnogo stary? Новый. Nowy. Новый. Ну да. То есть ни одного грамма цемента нету внутри. Нет? Это построили с помощью яйца. Понял. Ну да. Taki fajny malutki jeden. Gdzie? A, tam ma na górze. No jest taki malutki dziabek. No dobra, to co, idziemy, nie? Okej. Na swidania, brat. Всего доброго и наилучшего. Spasiba, tobie тоже. No. A zaraz zrobimy jeszcze zdjęcie. Tutaj ciekawe w Gruzji jest to, że ogólnie te bloki wszystkie, które widzicie, one są stare i naprawdę wyglądają jakby się miały już rozpaść, ale przed blokami spójrzcie tylko, trawa skoszona co do centymetra, ładne ławeczki, tutaj też ładne sklepy po tym, wszystko poukładane, nie ma w ogóle śmieci, bardzo ładnie, naprawdę. Potrzebują odnowy. No, dobra, chodźmy stąd, bo pada, uciekamy stąd. Weszliśmy tutaj do takiego sklepu. Bardzo ładnie, wszystko jest ładnie poukładane na półkach. Spójrzcie tylko, bardzo dużo produktów. Tam jakieś cukierki są. Bardzo, bardzo fajnie. Co tam masz? Cukierki. Pewnie są jakieś, pewnie jest dużo produktów z Europy. Trufle. Masz tam trufle? Ruski standard sprzedają za 40,07 i za 50. O, żubróweczka 23. Ja wiem, gdzie ciebie znaleźć. Żubróweczkę mają, patrz. Gdzie mówi, że wie, gdzie mnie znaleźć. Jaka tania, nie? 23, to nie wiem, to jest jakieś 7 funtów? No tania. Wiele z Was może pomyśleć o tym, z czego ten kraj jest znany, czyli Gruzja. A no właśnie z tego, z wina. Spójrzcie, ile tutaj jest wina. Edzia też mi teraz przed chwilą wspomniała, że oni mają 6-tysięczną tradycję, 8-tysięczną tradycję robienia właśnie tego trunku. Spójrzcie tylko. I wielkie butelki. 83,95. Jak moja noga ta butelka prawie. 83,95. No. Tylko. Tak to wygląda.
Po około 10 minutach czekania w sklepie podczas bardzo deszczowej pogody udało nam się zamówić taksówkę, którą pojechaliśmy do Tbilisi. Jako że warunki pogodowe nie dopisywały, miało to odzwierciedlenie w korkach, więc trasa zamiast trwać około 40 minut przedłużyła się do ponad godziny. Kiedy wjechaliśmy do Tbilisi, korki nieco ustały i droga była dużo prostsza. Na pierwszy rzut oka pomyśleliśmy, że to po prostu kolejne duże miasto na naszej drodze. Ale czy aby na pewno? Dobra, wysiedliśmy już tutaj pod hotelem. Spójrzcie tylko na to. Tutaj hotel, ale komunistyczne takie jakieś... co to jest w ogóle? Obrazy, nie? No, takie jakieś takie, no, zrobione z kamienia. Spójrzcie tylko na to. Po drugiej stronie też jest, to jest taka brama. Musiało coś być takiego komunistycznego. Tak, tak, tak. Na pewno to jest Free SSR. No, a tu jest nasz hostel. O kurde. Też jakiś stary budynek, no ale zobaczymy, co tam mają. Pachnie tak kurde jak w Polsce, takim kurde jakimś, nie wiem, zieleniną, nie? No. Też takie płytki, nie? Jak w Polsce. A tu? Apple Cozy Hotel, to jest to, co potrzebujemy. No. Hello. How are you? Okay, good. Hello. Tak się właśnie prezentuje nasz tutaj hotel w Tbilisi. Znalazłem go gdzieś na Bookingu, nie wiem, za jakieś 50 ichniejszych, czyli jakieś, nie wiem, z 15 funtów, czy coś takiego. 15-14 funtów. Mega się opłaca. Znaczy to telewizora nie ma, szkoda, ale jest lodóweczka, jak widać, jest szafka, jest klima. Na pewno lepszy niż ten hostel ostatni w Baku. Kurde, ten hostel ostatni w Baku to była lipa, co? No. Znaleźliśmy ten hostel, kurde, tak randomowo. No i wzięliśmy go, no ale teraz jesteśmy w tym, więc jest gitówka. Idziemy teraz do pralni. O, spójrzcie, tutaj w Gruzji można spotkać takie małe miejsca religijne, oczywiście dla chrześcijanów. Się wchodzi. Spójrzcie, można przyjść, pomodlić się, jakąś świeczkę zapalić. Tutaj można sobie zapalić pewnie. A nie ma czegoś takiego, że... A tu jest, dobra, rzucić jakiegoś pieniążka. Ale no, można przyjść, zapalić sobie. A oto stary i opuszczony Instytut Geofizyki. Tutaj większość, tutaj właśnie w Tbilisi, bloków mieszkalnych są naprawdę bardzo, bardzo duże. Możecie zobaczyć. Raczej rzadko tu się widzi jakiś domek, jakiś stojący. No pewnie się tam widzi, nie? Ale jak na razie to widać tylko takie właśnie wielkie bloki tutaj. No tutaj co tam jest? Z kogoś dom? Dobra, nie będę tam wchodził. Здравствуйте. У вас магнез есть? Магнез. На лодówkę. Какой? Это магнез. Магнез нет? Магниты есть. да. Macie? Здесь? С рисунками или просто? Да. My turysty, no i my хочу... Магнез. Окей. Грузинскими элементами. Да. Окей. Это Piedlari? Там написано, да. 5. Okej. 2? Да, вообще нет. Okej. Mam Wiemy tylko te dwa. dwa, nie? No, Знаете, есть, а вы только магниты хотите, есть брелок. brylok. Да. Macie flagę тоже? Gruzji? Flaga, da? Poнял. O, jaka fajnica. Есть вот такие брелки, тоже вот. A. No, my хочу Ага, магниты. małe. No. Dobra, to weźmiemy te dwa, nie? Okej. Zdrowia.
Zdrowia? Здоровья, да. Zdrowia. Zdrowia, да. Это nie problem dla was? To weźmiemy 3. 3? No to Trzy, da? zdrowia też. Zdrowia Okej. fajne jest. Okej. Problem. Problem? Ну, вредно. Nie problem? 3. И сколько это стоит? 5, a to nie znają. Это, To nie znają. это 3 стоит. 3? Okej. Да. Okej. Флаги хотите? Флаг? Chociaż flagu? My nie nada flag. Nie, nie. Хорошо. Сейчас. No da. Wy macie mnogo wieci. Wsio. Wsio. No da. Ja nie żelazko. Много, много очень. No da. My turysty z Polszy. С Z Polszy, Польши? da. Z Polszy. Polsi. My z Polszy, da. Хорошо. Польша это мои братья, наши грузины и Польши братья. Bracie, bro. Да. Очень приятно. 30, 10. это 35, если не видят сам это. Вот. Окей. 10. 25. 5. Окей. 35. Окей. 37. Perfekt. Mhm. Спасибо вам большое, да? Пожалуйста. На свидание. Co tam, gadasz psem znowu? Boi się go, myślisz? Tak? Nie no, chyba oni się chyba znają. Dobra, chodźmy dalej. Spośród tych wszystkich tutaj wielkich bloków, jak możecie zobaczyć, wielkie, wielkie kloce, jest taki malutki domek tutaj, w samym środku miasta. Tu ma drzwi, tu pewnie jest imię, ja tego nie jestem w stanie przeczytać niestety, spójrzcie. Może ktoś będzie w stanie przeczytać, ale wątpię. I ktoś sobie mieszka tutaj, ciekawe. Właśnie wchodzimy do metra tutaj, kupiliśmy kartę, zapłaciliśmy 2 lari za kartę i za jeden przejazd, za jedną osobę to kosztuje... Jeden rial. Tak. A tutaj teraz jedziemy underground, w dół. Tutaj Edzia. Fajnie chłodno tu jest, elegancko. Widzieli co robili. No, jedziemy, bardzo fajne miejsce. Zaraz zobaczycie, gdzie jedziemy. My już pod tym budynkiem, którym przed chwilą widzieliście, na wcześniejszym filmiku, i próbujemy tam wejść do środka i wejść na ten most taki, nie? Most pomiędzy blokami, przejście No. pomiędzy blokami, tymi mostami. Spójrzcie tylko na górze, tam jest taki most. Na ten most próbujemy wejść. Zostańcie z nami. Tu jest winda, ale ja tutaj nigdy nie wchodzę. Jakie stare. No, spójrzcie tylko. Liczniki. Idziemy dalej, chodź.
tutaj na ścianie chyba była jakaś scena z horroru. Oczywiście to jest to, o czym myślimy. No i jesteśmy. Chyba nie możemy wejść. Można zdjęć? Można, nie można. Okej. Nie można tędy wejść. Może, chodź, spróbujemy. Może musimy iść innymi schodami, no. No to chodź. Ja nie wiem, czy będą otwarte. Są otwarte, no. Nic tu nie widzę. Jest winda. No ale... Nie wiem, czy nie musimy iść na drugą stronę budynku. Po co? A gdzie możemy wjechać? Na dół, piętro niżej. Tak? No dobra. Jak w Brazylii. Na fawelach. Dobrze, że taką kratkę dali, żeby nikt nie wypadł, co? Spójrzcie, jak tu wysoko jest. Kurde, ja to tak nie lubię, bo ja mam, kurde, lęk wysokości. Znaczy lęk jest, no kurde, na takie... O, spójrzcie, jaki tu jest widok. Tam w ogóle. Tam się pali coś na czarno. Jakaś bomba wybuchła. No, to się prezentuje. Tbilisi, moi drodzy. Tbilisi. A tam? Dużo ludzi jest. Nie wiem, o co chodzi. Tutaj jeszcze stąd można zobaczyć. Spoko. Znowu pojechaliśmy gdzieś na koniec świata autobusem. Jechaliśmy za jakieś 35 minut. Pozostańcie z nami w tym momencie, ponieważ pokażę wam coś bardzo, bardzo ciekawego. I my już stąd to widzimy, ale wy zobaczycie za jakąś dosłownie, za jakąś dosłownie sekundę. Więc zostańcie z nami i lecimy. Udało nam się dostać do bardzo ważnego miejsca dla Gruzinów, które znajduje się w pobliżu Morza Tbiliskiego. Tym miejscem jest memoriał o historii Gruzji. Tak zwana kronika Gruzji została zbudowana z 16 kolumn o wysokości od 30 do 35 metrów. Tylko sobie wyobraźcie, jaka wielka to jest budowla.
Na tych kolumnach można zobaczyć królów, jak i również ludzi, którzy przyczynili się historii Gruzji. Ten memorial przedstawia również życie Jezusa, religię, kulturę i obyczaje Gruzinów. W pobliżu znajduje się maleńki kościołek. Niestety nie udało nam się do niego wejść, bo był zamknięty. Z tego miejsca z pewnością można podziwiać piękne widoki na Morze Tbiliskie, jak również na panoramę stolicy Gruzji, Tbilisi. Poproszę parę słów na temat miejsca. Jest mega. Jest taki widok, że takie widoki widzi się naprawdę tak bardzo rzadko w życiu. To jest masakra. Spójrzcie tylko na to. Tutaj poznaliśmy taką panią, bardzo miłą. Prowadzi nas do jakiejś dobrej restauracji. Zobaczymy. Gadamy już z nią chyba od 40 minut. Jedziemy nową koleżankę. Spoko, bardzo fajnie. Spójrzcie tutaj tylko, ile jest kantorów na tej ulicy. Wszystko to czerwone, co się świeci, to jest kantor. Tam jeszcze jest jeden. Naprawdę, jest chyba z 10 albo z 15 sklepów. Z 15 sklepów jest, no. A my tutaj idziemy do tej restauracji. Ta, która ma cegły. Tutaj. Znaczy no, jak będzie zbyt droga, to nie pójdziemy, ale miejmy nadzieję, że będzie ok. Oglądajcie. Edzia poprosiła lemoniadę i pani się zapytała, jaką? Gruszkową? A Edzia, gruszkową? I dawaj taką lemoniadę gruszkową. Spoczko. To zaraz zobaczymy, jak smakuje. Zupka przyszła. On sobie wziąłem z bifem, a Edzia sobie wzięła grzybową. A, i powiedziała, że bardzo dobra ranżada. Smakuje jak kawa. Tak? Czyń honory. Kroj. Ciekawe, jak to wygląda od środka. Tego chyba się nie je. Jak to wygląda? A, i mięsko ma. Spoczko. Okej. No nic, próbujemy. Jak, dobre? Czy nie bardzo? Dobre? Okej, no nic, teraz moja kolej. Próbuję.
A, dobra. Pozbieram. Okay. O, i akurat przyszło takie coś. Co Matiego. Kurde, ale to jest pyszne. Ale pycha, no. To ciasto jest takie dobrze przyprawione, kurde. To mięso. Mięso też, no. Super. To jest gotowane w rosołku jakimś. Polecamy, mega. Pychotka. Smaczne, pyszne, polecamy. Nie takie drogie w sumie. Teraz kolejne Matiego spróbowanie jego dania. Gorące trochę jest, dobrze. Serek biały, no. Dobry, pyszny. No. Tylko, że ja sobie zaraz zjemy, tylko pierwsze sobie zjemy to, może co? Bo to jest jeszcze gorące strasznie. Zjemy sobie to i zaraz sobie zjemy. No nic, moi drodzy, zjedliśmy kolację, kierujemy się już w stronę domu. Uber ma być za momencik. Chcieliśmy Ubera, bo to 2 funty kosztowało, więc wzięliśmy po prostu Ubera, żeby zaoszczędzić czas. Jedziemy do domu, będziemy montować filmik, poleżeć chwilę, trochę odpocząć. Jutro z rana trzeba wstać, bo jedziemy w bardzo fajne miejsce. Także dziękujemy jeszcze raz wszystkim za to, że oglądaliście nas w tym odcinku fajnym i widzimy się za sekundę, czyli jutro. Hejka!